Nasiczny parking i idziemy z naszymi przyjaciółmi wikingami dzisiaj podbijać Bieszczady na kamień Wernik. Parking w Nasicznym jest również popularnym miejscem postoju na dziko. Często spotykamy tutaj ludzi biwakujących tuż przy wiacie znajdującym się obok małego potoku. Na samym parkingu nie ma możliwości kąpieli. Polecamy podjechać trochę ponad kilometr dalej i zaparkować na poboczu, gdzie jest dostęp do kąpieliska, tuż przy kaskadach wodnych. Dobra, idziemy. Kamień Wernik naszym zdaniem jest jednym z najbardziej niedocenianych szczytów w Bieszczadach. Mimo że dotarcie na szczyt to odległość około 2,5 km. Wejście na szlak znajduje się tuż przy wiacie, zaraz za potokiem nasiczańskim. Tu już się duchawica robi, nie? A co w upale jest? Jak brygada? Super. Bardzo dobrze. Jest moc. Pobudka jest bardzo fajna. Wąska ścieżka wprowadza nas do lasu i pnie się dość stromo przez około 700 metrów do rozejścia szlaków nadnasicznym. Przed rozejściem szlaków nadnasicznym przebiega również bardzo widowiskowa ścieżka rowerowa prowadząca do Zatwarnicy. Po minięciu rozejścia szlaków nadnasicznym szlak dalej wspina się dość ostro pod górę, jeszcze przez około kilometr, z 3 krótkimi odcinkami z łagodniejszym nachyleniem. Po drodze mijamy imponujące i widowiskowe wychodnie skalne, które wprowadzają nas na grań. Od tego momentu podejście bardzo łagodnieje. Po drodze mijamy tablice informacyjne szlaku przyrodniczego, które spotykamy na całym podejściu. O! Ale ładnie. Mijając skałkę zbudowaną z piaskowca krośnieńskiego przy tablicy numer 2 wchodzimy na dość długie wypłaszczenie na grani. Nie znaczy to jednak, że to już koniec podejść. To tylko chwila wytchnienia. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na las bukowy, który jest naturalnym obsianiem, w którego posadzenie nie ingerował człowiek. Nie zawsze taka ciężka trasa, jest kilka takich dosyć stromych podejść, ale generalnie jest bardzo przyjemnie. Ale pięknie to się robi. Ale tu też jest ładnie, muszę jeszcze tu wejść. Kierując się nadal w kierunku Wernika, Kamienia, czy jak to woli Holicy, napotykamy stanowiska olszy czarnej oraz klonu i jawora. Stanowiska poszczególnych gatunków są oznakowane małymi tabliczkami na całej długości szlaku. Ostatnia prosta na górę. Wernik, Kamień. Chodźcie tu zobaczyć do góry, jak jest pięknie. Ale widoczek. Tarnica, Saryńska, Wetlińska. Wszystko w jednym miejscu. Ale cudnie. Pięknie. Ale to jeszcze nie jest szczyt. Cudnie tu jest. Kamień Wernik. Proszę Państwa, Kamień Wernik, jesteśmy Wernik Kamień, 1004 metry nad poziomem morza. Kolejny szczyt zaliczony do korony Bieszczad. Tarnica, szeroki wierch.
Ale to jest cudnie. Słuchajcie, kawałek granią dwernika kamienia. No jest pięknie. Piękne widoki. Zobaczcie. Nie wiem, czy GoPro sobie pokaże, ale to jest coś cudownego. Po to się tutaj wdrapuje człowiek. Dobrze, że dzisiaj tak wcześnie rano żeśmy wyszli, bo czuć upał, ale... Dalej się schodzi na cmentarz żołnierzy z I wojny światowej. Kamień Dwernik wśród miejscowych jest nazywany Magurą, bo jest również takim wolno stojącym szczytem. Nazwa Kamień Dwernik pochodzi od kartografów austriackich, którzy dokonywali tutaj pomiarów podczas zaborów. Ta część kraju należała do Galicji, czyli zaboru Austro-Węgier. A kamień ze względu na to, że cała grań tego szczytu jest taka kamienista i przez to powstała ta nazwa Kamień Dwernik. Szlak na Kamień Dwernik, są miejsca takie dosyć strome. Jest to krótki szlak, bo to jest szlak razem 2,6 czy 2,2, no niecałe 3 km. Jest podejścia. W zasadzie są 4 takie miejsca bardziej strome, a cała reszta to już się tak idzie lightem. Droga wjedzie prawie przez cały czas przez las. Są takie momenty tylko, że wychodzimy na słoneczko, ale cały czas wyjedzie przez las. My jesteśmy tutaj z rana, mamy teraz po godzinie 8 trochę. To słoneczko jest jeszcze za drzewami. Nie jest to jakiś trudny szczyt. Zaliczany jest do korony Bieszczad, dlatego żeśmy się też tutaj wdrapali do niego. No, są miejsca, że trzeba zdrowia troszkę. Jak ktoś uprawiał wcześniej, dzień wcześniej integrację, to może być zdezintegrowany podczas podejścia i to bardzo zdezintegrowany. Jeden z piękniejszych widoków w Bieszczadach moim zdaniem. Ale jest pięknie. Kalińska się pięknie prezentuje, nie? Tam Wetlińska z tamtej strony.